Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na luty. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Na moim kanale są już czytania noworoczne, tutaj gdzieś je na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań. Reki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Ósemka buław. Być może szybki, konkretny miesiąc, w którym dużo spraw się rozpocznie lub pójdzie do przodu. Co do Was przychodzi? A tutaj przychodzi z kolei czwórka buław. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta pustelnika. To jak byłoby poczucie, że nie jesteście zostawieni z czymś sami czy same. Ale to zaraz, jak Wy się przedstawiacie w lutym? Karta śmierci z kolei, pięknie, dlatego że jest to karta transformacji, odnowienia, odrodzenia, którą zresztą bardzo lubię. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest paź kielichów. Najprawdopodobniej wypadałoby jakąś propozycję przyjąć lub rzeczywiście spróbować czegoś nowego. Czego nie robić, czego unikać. Tutaj jest szóstka kielichów, czyli zaglądanie w przeszłość albo bujanie w obłokach, czyli coś na zasadzie od słów do czynów, a z przełożenia jest z kolei karta wisielca, czyli w ogóle spojrzenie z innej perspektywy na rzeczywistość. I teraz tak, koniecznie sprawdźcie czytanie dla swoich znaków ascendentalnych również, dlatego że wtedy możecie sobie taką większą wiedzę wyciągnąć z obu czytań. Zobaczcie, z przełożenia jest karta wisielca i ona może mówić z jednej strony o zastoju, bo wiadomo, że wisielec wisi, nie ma tutaj jakiegoś ruchu, ale wydaje mi się, że ten zastój jest związany z poprzednimi tygodniami czy miesiącem poprzednim, dlatego że tutaj całość czytania wygląda zupełnie inaczej. Więc wydaje mi się, że jako iż kolejnym znaczeniem karty wisielca jest odwrócenie perspektywy, to właśnie wydaje mi się, że sprawy nabiorą tempa, ruszą do przodu. Ewentualnie sprawa, której się przyglądaliście i trudno gdzieś rzeczywiście było podjąć decyzję, to tutaj mam wrażenie, że zupełnie właśnie innej perspektywy na to patrzycie. Czyli na przykład powiedzmy, przyjmę propozycję a propos zmiany pracy. Może na początku będzie trochę trudno mi wyjść ze strefy komfortu,
ale w takiej szerszej perspektywie na lata myślę, że to mi przyniesie więcej znajomości, rozwoju, satysfakcji itd., itd., ale to praca będzie później. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was 8 buław, a jest to karta szybkości, prędkości, rozwoju i najprawdopodobniej będzie to właśnie dosyć dynamiczny miesiąc, w którym po prostu dużo się zadzieje. Ale jak najbardziej ta karta też mówi o wiadomościach oraz informacjach, więc w tym miesiącu najprawdopodobniej ważne wieści do Was przyjdą, które nawet sprawią, że troszeczkę Wam się świat wywróci do góry nogami, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Jest to świetny miesiąc do tego, aby wychodzić ze strefy komfortu, rozpoczynać nowe. Zobaczcie, przychodzi do Was karta 4 buław, którą uwielbiam w tej talii, jest przepiękna. Tutaj przedstawię roztańczoną parę, która najprawdopodobniej jakiegoś tutaj kujawiaka tańczy. I jest to karta, uwaga, stabilizacji, takiego bezpieczeństwa, radości związanej z umiejętności na przykład pogodzenia się z kimś, więc ten miesiąc też mam wrażenie, że właśnie temu sprzyja. Ale 4 buław to w ogóle mogłaby być karta sugerująca unię, pakt, podpisanie umowy pomiędzy 2 stronami. I czy tutaj na przykład jakieś sprawy urzędowe zaczną się rozwiązywać, czy powiedzmy ktoś zacznie patrzeć na Was bardziej przychylnie, jeśli chodzi o jakieś Wasze prośby, podania i tak dalej, to już tutaj zależy od Was, ale mam wrażenie, że tutaj jest szansa budowania nowej stabilizacji. Czy w pracy, czy w relacji, to okaże się później. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta pustelnika i pustelnik mógłby przedstawiać osobę, która jak najbardziej gdzieś tutaj się odgradza, izoluje, jest troszeczkę samotna, momento. Ale jako, że ta karta odchodzi do przeszłości, to wychodzi na to, że tej samotności nie będzie. W ogóle mam wrażenie, że jeśli rozpoczynacie tutaj jakiś nowy projekt rzeczywiście, czy nowy etap w życiu, to możecie liczyć na swoich bliskich, przyjaciół, którzy bardzo Was wspierają. Pustelnik też jest osobą, która musi się właśnie czasami wycofać, żeby dojść do ładu i składu ze swoimi myślami, żeby podjąć jakąś decyzję, żeby posłuchać swojej intuicji i tutaj wydaje mi się, że to dochodzenie do ładu i składu jest dokonane. Ewentualnie rzeczywiście jest to miesiąc ważnych decyzji. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako przepiękna karta śmierci i ona pokazuje tutaj Panią Zimę, która żegna się i odchodzi, a na jej miejsce już powoli przychodzi wiosna. Tutaj są przebiśniegi nawet i jest to dosłownie karta związana z transformacją, z odrodzeniem, z takim poczuciem, że mam coraz więcej siły, mam coraz więcej chęci i mocy do tego, aby zawalczyć gdzieś o siebie, aby rozpocząć coś nowego w swoim życiu i wiecie, to nie musi być tutaj od razu przeprowadzka za granicę i powiedzmy zmiana pracy, właśnie słuchajcie, znajomych i nie wiem, koloru włosów, wszystko naraz. To mogą być naprawdę gdzieś powiedzmy małe zmiany. Na przykład od tego miesiąca biorę się ostro za porządkowanie garażu, strychu, piwnicy albo na przykład swojej głowy. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta Pazia Kielichów, który wyciąga do Was kielich i coś Wam proponuje. On jest osobą pełną pogody ducha, odwagi, radości. I rada jest taka, aby rzeczywiście rozpoczynać nowe, aby wychodzić ze strefy komfortu, aby razem z powiedzmy styczniem żegnać już tutaj co stare, co gdzieś Was zostawia w przeszłości, co nie pozwala Wam ruszyć do przodu. Ta karta dosłownie tutaj mówi, żeby się cieszyć, radować i zbierać nowe doświadczenia, a nie
żyć przeszłością, dlatego że zobaczcie, tutaj jest w informacji, czego nie robić, czego unikać, karta szóstki kielichów i ta karta mogłaby właśnie mówić z jednej strony o takim rozmarzeniu, czyli chcę dużo, ale mało robię. Marzą mi się podróże, rozwój, nauka języków, poznanie partnera czy partnerki, ale nic nie robię w tym kierunku, bo tylko marzę. No, czyli zacząć działać. Ale też jest jeszcze taka jedna informacja, żeby właśnie nie być w przeszłości jedną nogą, dlatego że no to gdzieś będzie Was tak jakby wzbraniało, blokowało właśnie przed kosztowaniem życia, a no tutaj jest niewątpliwie pokonać przeszłość i budować nowe doświadczenia, zapominać o tym, co było kiedyś. I to, słuchajcie, nie musi być wcale a propos traumatycznych i trudnych przeżyć. W ogóle, po prostu w ogóle. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje i napiszcie mi w komentarzach, co tutaj trzeba pożegnać i jakie macie ascendenty. Przejdźmy teraz do czytania na miłość i uczucia i jaka będzie dla Was ogólna energia w lutym. A tutaj właśnie karta wisielca, słuchajcie. Już kolejny raz ten wisielec, co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka. Karta króla buław. Namiętnie. Oczywiście też możecie sobie sprawdzać czytania dla znaków, które odpowiadają Waszym partnerom, osobom, którymi się interesujecie. Jak Wy się przedstawiacie? Królowa kielichów, no pięknie, chociaż no tutaj może być coś pomiędzy osobą, która lubi dominować i patrzy troszeczkę z perspektywy ego, a pomiędzy osobą, która jest taka ciepła, wybaczająca, nawet ulegająca momentami. Rada dla Was. Dwójka kielichów. Karta miłości. Czego nie robić, czego raczej unikać? Unikać z kolei asa kielichów i z przełożenia karta sprawiedliwości. Słuchajcie, sporo kielichów, więc może to być emocjonalny czas, ale też widzę, słuchajcie, dosyć dużo spokoju i balansu. I zacznę od tego, że z przełożenia karta sprawiedliwości dla związków może mówić o tym, że wreszcie zapanuje balans, zgoda. Jest to dobry czas na wyjaśnianie spraw na drodze sądowej z osobami, z którymi kiedyś mieliście jakieś relacje. Ewentualnie, no w ogóle mam wrażenie, że jest tutaj jakaś równowaga w braniu i dawaniu. Ale jeśli coś Wam nie odpowiada, to też od razu szczerze rozmawiacie o tym. I tutaj radziłbym rzeczywiście nie podchodzić do tego bardzo emocjonalnie i jak karabin tutaj wyrzucać z siebie wszystko to, co Wam leży na sercu, tylko też chodzi o to, żeby to było z poszanowaniem drugiej osoby i oczywiście siebie. Jeśli chodzi o single, to ta dla Was karta sprawiedliwości może pokazywać sytuację, że trzeba sprawiedliwie ocenić sytuację. O co chodzi? Albo ktoś z przeszłości chce powrócić, aby odnowić relację. Wydaje mi się, że tylko chce romansu. Ewentualnie nie trzeba się za szybko poddawać i odrzucać nowo poznanej osoby, bo myślę, że nowa osoba tutaj będzie w tym miesiącu. Czyli sprawiedliwie ocenić sytuację, czy na pewno jest to ktoś nie w moim typie. Może wypadałoby się najpierw bliżej poznać.
W ogólnej energii dla związków jest karta Wisielca właśnie i Wisielec to jest wywrócenie perspektywy do góry nogami, więc wydaje mi się, że będzie to bardzo ważny, być może nawet decydujący miesiąc dla Waszej relacji. Zwłaszcza jeśli tutaj ostatnio coś nie grało ani nie hulało. Ale też w ogóle czuję, że jest to dosyć spokojny miesiąc, jeśli chodzi o miłość i uczucia, czyli raczej wiecie, na czym stoicie, możecie się poczuć bezpiecznie. Na razie przynajmniej nie widzę jakiejś sinusoidy emocjonalnej. Jest spokojnie, może nawet troszeczkę rutynowo, ale wcale nie źle. Wcale nie źle. W ogólnej energii dla singli ten Wisielec może mówić właśnie o takim zastoju emocjonalnym, który wydaje mi się, że w tym miesiącu się odwiesi, ale też powiedziałbym, że właśnie z innej perspektywy jest spojrzenie na rzeczywistość, czyli być może odrabiacie tutaj lekcje z przeszłości i na przykład nie chcecie dłużej dawać szansy osobom, które są do siebie podobne w jakimś sensie, w jakimś znaczeniu. Ewentualnie ktoś chce po prostu drugiej szansy, ale tak jak już wcześniej mówiłem, to jest raczej romans. Momento. Zobaczcie, wasz partner lub partnerka przedstawiają się jako karta Króla Buław, który jest z jednej strony osobą bardzo namiętną, taka, która ma ochotę figlować, jeśli chodzi o sprawy łóżkowe, ale też jest to ktoś dominujący, kto sprawuje pieczę nad tą relacją, czyli no jest to taka szyja w związku, przynajmniej tak mu się wydaje lub jej. I no tutaj może momentami w negatywie patrzeć troszeczkę z perspektywy ego na rzeczywistość i żeby nie było tak, że wszystko jest po jego myśli tylko i wyłącznie i tutaj on lub ona rozdają karty. No tak wiecie, ma być ten właśnie balans, o którym mówiłem. Zobaczcie, do singli przychodzi Król Buław i to może być romansista lub romansistka, być może osoba z trygonu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. Ktoś, kto najprawdopodobniej chce romansu i jest to ktoś, kto chce odwiesić relację, bo wcześniej była, powiedzmy, odłożona na później. Ewentualnie ten Król Buław pokazuje nową osobę, która jest bardzo namiętna, jest pomiędzy wami chemia, duże przyciąganie. Jest to ktoś, kto na pozór wydaje się nie do końca w waszym typie. Ale, tak jak już mówiłem, trzeba sprawiedliwie ocenić. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta Królowej Kielichów, która jest kochająca, empatyczna, otwarta i czuła. I no, to jest bardzo dobrze. Do momentu, w którym druga strona nie zacznie tego w pewien sposób wykorzystywać. Czyli jesteście tutaj osobami skorymi, aby dać komuś szansę, wybaczyć, aby ukoić też drugą osobę, bo mam wrażenie, że ktoś tutaj ma przez pracę zszargane nerwy, ale pamiętajcie, żeby nie robić tego wszystkiego swoim kosztem, bo no, wasze zdrowie emocjonalne, czy tutaj mentalne również jest istotne i pamiętajcie, że no, tyle, ile z siebie dajecie, też wypadałoby dostać. Jeśli tego balansu nie ma, to coś trzeba z tym zrobić. Jeśli chodzi o single, to... jeszcze nie powiedziałem, że to jest niezły miesiąc do tego, aby starać się o powiększenie rodziny. Single, zobaczcie, wy przedstawiacie się jako Królowa Kielichów. Właśnie ta otwarta, emocjonalna, empatyczna i czuła, więc wydaje mi się, że ktoś chyba się w tym miesiącu zakocha. Jest szansa ku temu, ale tutaj w negatywie możecie pokazywać się jako osoby uległe, które zbyt szybko dają szansę komuś z przeszłości. Komuś, kto na to nie zasługuje. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest Dwójka Kielichów. Jak najbardziej ona mogłaby mówić, żeby sobie wybaczyć, żeby się kochać, wspierać, rozumieć, tak jakby empatycznie do siebie podchodzić. Ale też jak najbardziej w Radzie jest informacja, aby komunikować na bieżąco o swoich
potrzebach emocjonalnych. Zwłaszcza jeśli potrzebujecie więcej dotyku, ciepła, no tej czułości. Tutaj może na to być mało czasu, dlatego że druga połówka jest dosyć zapracowana i przez to zestresowana. W radzie dla singli dwójka kielichów mogłaby mówić o tym, aby dać komuś szansę. Natomiast tutaj chodzi o nową relację. Nawet jeśli ktoś Wam się wydaje na pozór, powiedzmy, nie do końca w Waszym typie, to nic, spróbować, spotkać się 2-3 razy, obserwować. Oczywiście nie mówię, żeby tutaj powiedzmy naginać się i wbrew sobie spotykać się z kimś, kto zupełnie Wam nie odpowiada, tylko tak właśnie sprawiedliwie ocenić sytuację. Czy na podstawie pisania ze sobą od tygodnia czy od miesiąca mogę się zakochać w kimś przez internet? Albo czy widząc się z kimś raz mogę na pewno kogoś odrzucić lub od razu już tutaj wyobrażać sobie przyszłość? Czego nie robić, czego unikać dla związków? Karta Asa Kielichów. Powiedziałbym tak. Nie robić jakichś wyznań lub ważnych rozmów po trunkach, jakichś tutaj napojach wyskokowych i tak dalej, bo to nie będzie dobrze wpływało na Wasze relacje, związki. W ogóle nie dać tutaj ponieść się emocjom i pamiętać, żeby tak naprawdę zwłaszcza jeśli komuś wybaczycie albo macie tutaj pracować nad relacją, to musicie ustalić sobie jakieś zasady, jakieś wytyczne, którymi będziecie się kierować. A nie to, że otworzycie ręce, ramiona, wszystko inne, machniecie ręką i wszystko w porządku. Wiecie, o co chodzi. Czego nie robić, jeśli chodzi o single? Karta Asa Kielichów. Nie wzbraniać się przed miłością. Chodzić na randki, próbować, ale też, słuchajcie, panować nad swoimi emocjami. Czyli tak jak już wcześniej mówiłem, być może ktoś ma problem z zbyt szybkim angażowaniem się, albo zbyt szybko się zniechęca, bo za bardzo emocjonalnie podchodzi do tematu. Czego nie robić? Nie dawać komuś kolejnej szansy. I słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, cofnijcie się do czytania ogólnego, ale tam było powiedziane, aby budować nowe, a nie żyć przeszłością. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla Was ogólna energia? Karta pustelnika, słuchajcie, podobne karty się przedstawiają. Nie przedstawiają, tylko powtarzają. Co do Was przychodzi? Przychodzi do Was paź mieczy z kolei. Być może w pracy się ktoś z Wami interesuje lub w szkole czy na uczelni. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj król mieczy. Jak Wy się przedstawiacie? Karta maga, słuchajcie, naprawdę nieźle. Pokazujecie się tutaj jako osoby, które wiedzą, co robią i mają wszystkie narzędzia, umiejętności do tego, aby postarać się o podwyżkę, awans. Rada dla Was. Dziewiątka monet. Pomyśleć o swojej przyszłości i bezpieczeństwie. Czego nie robić, czego unikać.
rycerz buław właśnie i karta śmierci z przełożenia znowu. Śmierć i pustelnik to są powtarzające się tak naprawdę karty już od czytania ogólnego, ale pardonsik, momento. Zobaczcie, z przełożenia karta śmierci, która, jak już wcześniej mówiłem, sugeruje transformację i odrodzenie. Na pewno może mówić o tym, że jest to świetny miesiąc na to, aby zmienić pracę, wrócić na studia, zawalczyć znowu na przykład o podwyżkę czy o nową pracę w jakiejś innej firmie, powiedzmy. Tutaj mam wrażenie, że przychodzi takie odnowienie sił witalnych i chęci do tego, aby odnieść sukces, odnieść karierę zawodową, może odkładać pieniądze na remont czy nowe mieszkanie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta pustelnika z kolei i ta karta mówi o tym, że tutaj dosyć dużo czasu poświęcacie właśnie na rozwój, edukację, na pracę. Jesteście bardzo skupieni i tak naprawdę mam wrażenie, że to też jest dobry czas na to, aby dzielić się z innymi swoją wiedzą i być może w pracy zostanie to zauważone i może będziecie poproszeni, aby zrobić komuś szkolenie, aby kogoś nauczyć. Wydaje mi się, że zwłaszcza to może być zupełnie nowa osoba lub nowy dział w obecnym miejscu pracy, w którym jesteście. Tym bardziej, że zobaczcie, przychodzi do Was karta Pazia Mieczy i on jest właśnie młodą osobą, która nie jest do końca doświadczona, ale bardzo czegoś chce, bardzo pragnie i próbuje. I mi się właśnie wydaje, że tutaj macie do czynienia z nowymi lub młodszymi osobami w miejscu pracy i przez to czujecie się troszeczkę jako większy autorytet. Może na przykład jesteście bardziej docenieni i na zasadzie mamy kilka nowych osób, wy przeprowadzicie szkolenie, ale nie zapomnijcie, żeby gdzieś ubiegać się o dodatkowe pieniądze, o powiedzmy dodatkowe dni wolne i tak dalej. Jakieś zadośćuczynienie, że tak powiem, albo wynagrodzenie po prostu. Tutaj też w ogóle mam wrażenie, że warto rozmawiać, negocjować i próbować, dlatego że Paź Mieczy jest niewątpliwie kimś, kto przenosi wieści i wie, jak rozmawiać. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Króla Mieczy, który może pokazywać z jednej strony albo byłego lub byłą i tutaj wydaje mi się, że uda Wam się pewne pieniądze lub coś, co jest Wam należne, rzeczywiście wypłacić, uzyskać, dostać. Natomiast Król Mieczy pokazuje się tutaj w negatywie jako ktoś taki wyniosły, zamknięty, być może srogi, ktoś, kto nie dopuszcza do siebie innych i to odchodzi do przeszłości. To tak jak łatwiej byłoby Wam się komunikować z wyżej wymienionymi osobnikami, ewentualnie właśnie ktoś zaczyna w pracy, czy w szkole, na uczelni patrzeć nawet na Was z większym szacunkiem, dlatego że widzi, jakie macie umiejętności i jak bardzo umiecie zaznaczyć swoje zdanie, swój honor. Zobaczcie, Wy pokazujecie się jako karta maga, który jest kartą manifestacji niewątpliwie i jest to informacja, że w tym miesiącu część z Was manifestuje jakieś pragnienia lub cele zawodowe. Oczywiście edukacyjne to też może być związane, więc jeśli od jakiegoś czasu zbieracie się z prośbą o podwyżkę, powiedzmy staraniem się o nową pracę czy stanowisko, świetny czas na to, bo Wy, jako że pokazujecie się jako karta maga, to umiecie siebie sprzedać, umiecie innych zaczarować, znajdziecie sposób na to, żeby wywrzeć na kimś wpływ i dobre wrażenie. I to jest świetne. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta 9 monet i ona pokazuje leśną elficę, która pławi się w swoich dobrach materialnych. Karta samowystarczalności. I teraz tak, zwłaszcza w połączeniu z pustelnikiem. Należałoby tutaj zadbać o swoją karierę lub wynagrodzenie, bo nikt
sam z siebie Wam nie zaproponuje lepszej pracy, czy lepszej posady, czy większej wypłaty. To zależy od Was i też tak naprawdę oszacujcie, zastanówcie się, czy będąc w obecnej sytuacji zawodowej lub edukacyjnej, czy na przyszłe lata jest to przyszłościowe, czy będzie Wam to dawało zadowolenie. Jeśli nie, to co innego można by było już zacząć robić, szkolić się, doszkalać, douczać, aby w przyszłości żyło Wam się stabilniej. Jeszcze jedna rzecz, odkładać pieniądze. Tutaj też możecie mieć chętkę na wydawanie, na głupoty. Tego nie robić, lepiej odkładać. Czego nie robić, czego unikać? O, tutaj. Pogotowie za oknem, momento. I to właśnie bardzo mi się kojarzy z rycerzem buław, który jest bardzo rozjuszony, w gorącej wodzie kąpany, szybko się denerwuje, popędza innych, pogania. I teraz tak, nie dać osobom srogim się Wami wyręczać, nie dać innym zrzucać na Was obowiązków, na przykład osoby młodsze lub nowe w pracy, żeby tutaj, wiecie, pod przykrywką tego, że czegoś jeszcze nie umieją, to żeby nie spychali na Was obowiązków, ale też, słuchajcie, powiedziałbym, nie kisić w sobie emocji związanych z pracą, porozmawiać z kimś ważnym w pracy, z jakimś autorytetem, bo tak jak już mówiłem, macie tutaj taką siłę przebicia i wykorzystać to, zamiast gdzieś tak jakby, żeby narastało w Was jakiś żal czy negatywne emocje. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania noworoczne, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.